nie zdziwilibyśmy się, jakby tutaj za rok była jakaś rewolucja, a później wojna, bo tutaj ktoś, kurde, chyba coś szykuje w tym kraju, tak mi się to wydaje. Tu w tym mieście Victoria Falls ludzie nie przestają mnie zadziwiać. Pani nas prowadzi przez pola. Bo ją pytamy o drogę, ona mówi: chodźcie chłopaki, chodźcie ze mną. No dobra, to idziemy. Jak na Krupówkach. Miejsce według mnie chyba najbardziej turystyczne w całej Afryce. Czuje się człowiek jak w Europie. Co sprzedają zabawki, prezenty, wszelkiego typu pierdoły zrobione ze wszystkiego, łącznie z blachy. Tutaj możesz kupić wszystko, najróżniejsze figurki, żyrafy, słonie. Jest tego tutaj tysiące. Taki bazar za bazarem, bazar za bazarem. Natkane tego jest. No niektóre rzeźby bardzo wymyślne, piękne. Podobają mi się, ale to są, powiedzmy sobie szczerze, fanaberie. Kupiłem za $1, przepłaciłem, ale jest ładna, po prostu mi się podoba. A tutaj cały czas chodzimy, słuchaj, tych alejek tutaj są setki metrów. Jak sprzedawca jest fajny, jak sprzedawca jest nienachalny, jak potrafi wytrzymać ciśnienie i pokazać, że ma jaja, to warto kupić, żeby takiego wesprzeć. I zobacz, taka paszta. I my spaliśmy jak tu trusie w namiotach, a to chodziło wokół nas tam. Chłopak z rozdziabioną paszczą kosztuje, uwaga, $110 000 amerykańskich. I ja mówię, $100 000? Zwariowałeś? A ziomal mówi, nie 100 000, to 10 000. No ale już nie wchodziłem w negocjacje, bo przecież kurde, jeszcze nie daj Boże zrobię deala i zamiast bransoletki przywiozę to. Tu jakieś kolejne centrum handlowe i zobacz, jakie druty kolczaste wszędzie, żeby nikt nie przelazł. Jesteśmy w tym centrum handlowym, ale tu ceny są popieprzone z kosmosu. Puszka za $2,25 z jakąś fasolą. W ogóle wszystko jest mega drogie w tym kraju. Arbuzy $1,65 za kilogram, czyli drożej niż w Polsce. Strasznie drogo tu jest w tej części Afryki. Te dwa kraje, Zambia nas przeraziła, ale Tu wygląda jeszcze gorzej. tak, Zimbabwe jest jeszcze droższe. No pierwszy raz tak mam, że jestem w markecie i naprawdę nie potrafię kupić nic do zjedzenia. Po prostu tu nic nie ma. Są jakieś takie produkty z dupy wyjęte, a ja nie mogę nic znaleźć. Parówki jakieś wstrętne za 10 zł, $2,20. To też tego nie chcę jeść. Nawet jogurtu nie mogę za bardzo znaleźć normalnego. Nie mam wyboru. Spierdzielamy stąd, idziemy na miasto. $2 takie małe. No właśnie. No mam zagwozdkę, poważną zagwozdkę. Nie ma tu co kupić. Takie pustki w supermarketach to nie widziałem nigdzie. Ty, idziemy, obczajamy, patrzymy, a tu nasz namiot stoi za 109 zł. I ile kosztuje namiot w Zimbabwe za 109 zł? Kosztuje, uwaga, $240, czyli 1000 zł. Jesteśmy już w drugim sklepie i to jest taki chyba największy tutaj hipermarket. No i jest dramat, bo de facto tutaj oferują same fast foody i to żarcie wygląda paskudnie i jest strasznie drogie. Jest droższe niż w Polsce, a w sklepie nie ma nic, co można kupić. Wymyśliliśmy z Maćkiem, że kupimy chleb, masło orzechowe i parówki i będziemy po prostu jeść ten chleb z parówkami, a później dla poprawy smaku zjemy po prostu na deser z masłem orzechowym. No bo nie ma innego pomysłu. Byliśmy na lokalnym straganie. Powiem szczerze, tu jest straszna bieda z jedzeniem. No kupiliśmy gdzieś z kilo pomidorów? No, takie dobre kilo. Tak, kilogram pomidorów i 2 cebule. Będziemy to kroić po umyciu i zjemy to na tych naszych talerzykach. Będzie tutaj z jedzeniem wyzwanie mocne, bo tutaj generalnie normalnego jedzenia nie ma z tego co widzę.
Jesteśmy w hotelu N1 na kempingu. Wszystko na razie bardzo pozytywnie, bo tak, miejsce, gdzie możesz zrobić pranie, miejsce, gdzie możesz się rozwieścić, a to już jest dla nas luksus. Krzesła, na których możemy usiąść, stół. Kupiliśmy sobie dzisiaj coś. Zaraz ci opowiem, co będziemy jeść. To będą jaja. Maciek robi kolację. Kola, która jest tańsza od 2 wód mineralnych. To jest wesołe. Chleb jakiś tam najtańszy. Fasolka, parówki, które kosztowały majątek. 4 dychy za kilo. Tak. Ponad. No i kupiliśmy pomidory i cebulę na rynku, będziemy to jeść. Dodatkowo kupiliśmy masło, którym później posmarujemy ten chleb i będziemy jeść. Na śniadanie. Tak, na śniadanie albo na deser, jak tam kto woli. Masło orzechowe. No ja kupiłem sól czosnkiem po to, żeby to miało jakiś smak, jakiś wydźwięk. Wjazd na wodospady Wiktorii od strony Zambii kosztuje $20. Tutaj od strony Zimbabwe kosztuje $50. Wiza do Zambii kosztuje 0. Tutaj wiza do Zimbabwe kosztuje 30. Więc już na dzień dobry płacimy $80, więc jest dosyć drogo. W ogóle ten kraj jest jakiś taki dziwny, bo nie mają już swojej waluty, bo ta ich waluta zbankrutowała. Wszedł dolar amerykański. Dlaczego, jak, kto to zorganizował, o co tu poszło, nie wiemy. W sklepach bieda, aż piszczy. Ewidentnie brakuje jedzenia. Nie możesz kupić na przykład wody gazowanej, tak jak w kraju obok. Nie ma wody 1,5 litrowej, jest tylko taka malutka i kosztuje jakieś 80 centów. 80 centów. No to kurna drożej niż w Polsce, nie? I to 2 razy chyba drożej. No i nie zdziwilibyśmy się, jakby tutaj za rok była jakaś rewolucja, a później wojna, bo tutaj ktoś kurde chyba coś szykuje w tym kraju, tak mi się to wydaje. Wszystko jest takie dziwne. Ale no nic, nie chcemy też oceniać kraju po pierwszym mieście. Najdroższym pewnie. Pewnie najdroższym, więc pojedziemy dalej, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało. Na razie jesteśmy tak dosyć dziwnie zaskoczeni, jeszcze tak nie wiemy za bardzo co. Jesteśmy w Zakopanem zwanym Victoria Waterfalls. Tak wygląda nasze jedzenie, no kolor tych parówek nie zachęca, ale jemy. Ale nie Marcin narzekamy. się uparł, że są lepsze niż KFC. Ichniejsze. Tak, no i zobaczymy co to będzie. Maciek, zdejmij sobie to, rekomenduję ci. Pamiętasz co to jest? O pierdol. Że jak się wbije w rękę, To już mam przerąbane. przerypane, ona zostawia takie i wywal ją jak najdalej stąd. Ona ma takie włoski, że to jest nie do wyjęcia później. To jest kurde masakra to zwierzę. Opuszczamy kemping Victoria Falls. Wspaniałe miejsce, autentycznie wszystko co potrzeba. Przemyślane co do szczegółu. Przed nami 700 km, mapa pokazuje jakieś 10 godzin, ale pewnie będzie dłużej, no i jeszcze kilka przesiadek, bo nie jedziemy w linii prostej, tylko będziemy zmieniać kierunki. No jak za 2 dni dojedziemy, to będzie super, zobaczymy. A później to już stamtąd blisko jest do Harare, czyli do stolicy. No i ze stolicy będziemy walić do Botswany. No to ruszamy, gotowi do drogi.